Jestem kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli od 1981 roku. Byłam jakby założycielem Ośrodka Pomocy Społecznej, gdy powstawała nowa struktura. Zresztą pracą taką społeczną zaraziła mnie, wręcz może zaszczepiła we mnie mama, która przez wiele lat była przewodniczącą koła gospodyń. I ja, jak rozpoczynałam pracę już w pomocy społecznej, miałam jakoby takie doświadczenie trochę tej społeczności, tego udzielania się, angażowania się w różne sprawy i nawet jako młoda osoba w tym kole gospodyń uczestniczyłam aktywnie. Podobała mi się ta praca. Jednym z takich najważniejszych wyzwań dla mnie jest praca z ludźmi, pomoc tym ludziom. Nie zawsze to się udaje, jednak jestem otwarta, staram się szukać rozwiązań. Opieka nad osobami starszymi nie jest zadaniem trudnym, nie jest łatwym. Niemniej jednak jest to grupa specyficzna, ponieważ doświadczona życiowymi bagażami. Jest to grupa, która ma ukształtowane pewne poglądy, pewne przekonania, dlatego dużo tutaj wsparciem, pomocą jest to właśnie, że nabywa się doświadczenia poprzez taką zwykłą obecność, bycie z tymi ludźmi, praktykę taką, nie wyuczoną, tylko właśnie zajmowanie się tymi ludźmi, mieszkanie z nimi, te rodziny wielopokoleniowe. Tu myślę, że taka troszeczkę smykałka, taka specyfika tego wszystkiego, że bardzo dobrze przez obserwację, przez bycie z tymi ludźmi można nauczyć się pewnych zachowań. Oczywiście tu mówimy o grupie naszego środowiska, o osobach starszych. Jednak bardzo ważne jest również uczestniczenie w różnych kursach, szkoleniach. Zdobycie szczególnej wiedzy na temat osób starszych jest bardzo przydatne, ponieważ inaczej zachowuje się dziecko małe, inaczej osoba dorosła, a inaczej osoba starsza. Czasami się mówi, że osoba starsza to tak jak małe dziecko. Niemniej nie do końca, ale coś w tym jest. Właśnie poprzez takie różne szkolenia człowiek sobie, jeśli nie wiem, przypominam, ale też również ktoś mi podaje nowe treści, nowe umiejętności, nowe sposoby czasami radzenia sobie w tych sytuacjach. Aby móc pracować z ludźmi, myślę, że najbardziej wskazana tutaj jest otwartość. Otwartość na ludzi, na problemy. Wiemy, że to jest trudne, ale trzeba umieć rozmawiać z tymi ludźmi, trzeba umieć ich słuchać, trzeba dać sobie chwilę odpoczynku, chwilę zastanowienia się nad tym, przeanalizowania. Na pewno nie trzeba krytykować od razu, tylko być odpornym na tą krytykę, być człowiekiem takim spokojnym. Wiem, że to jest trudno powiedzieć być spokojnym, jednak dać sobie możliwość, żeby odpuścić emocje, bo wiadomo, że każda krytyka to zaraz wpływa bezpośrednio na emocje, ale odpuścić, zastanowić się, aha, może to jest dobre, może to jest złe, no i też po prostu kto tą krytykę wobec mnie stosuje, czy mnie zna, czy wie, czy ona jest uzasadniona, czy ona nie jest uzasadniona, stanowczo, łagodnie, bez lęku.
I tutaj też postępowanie, bycie z ludźmi i zastosowanie tych zasad jest bardzo ważnym elementem. W swojej pracy bardzo lubię, jak już wspomniałam, pracę z ludźmi. Jest to dla mnie wyzwanie. Bycie z nimi, rozwiązywanie problemów. Niemniej jednak bardzo często, no może nie bardzo, zdarza się, że jakieś nagłe zdarzenie, sytuacja powoduje taki paraliż niemożności czegoś zrobienia, czegoś dokonania. Zdarza się, że wówczas robimy w pracy burzę mózgów, pomysły, zasięgamy opinii osób doświadczonych i staramy się wtedy podjąć najlepsze rozwiązanie. Czy ono jest najlepsze? Okaże się w przyszłości. My też kiedyś będziemy, przypuszczam, starszymi. Uwierzyć tym ludziom, zaufać, otworzyć się. Przede wszystkim, czy to będzie osoba młoda, czy starsza, no ale szczególnie osoba starsza, potrzebująca bliskości, kontaktu z drugim człowiekiem, ponieważ wiadomo, te role społeczne najbliższej rodziny są już różne i osoba starsza ma tego czasu i chce kontaktu z drugim człowiekiem, czasami bywa zamknięta, trzeba do niej się otworzyć. Więc tutaj moją taką poradą byłoby otworzyć się, właśnie otworzyć się, słuchać i pracować tak jak z każdą inną grupą, niemniej tutaj wyciągnąć takie, zachęcić do działania. Osoby bardzo mają dużo wtedy pomysłów, starsze panie potrafią nas nauczyć wielu rzeczy, szydełkowanie, haftowanie, takich, których na pewno nie robiliśmy, których być może nasi rodzice, nasze mamy robiły, ale trzeba ufać i być otwartym na ludzi.